Nazywam się Radek Giżyński, dla przyjaciół Fred. Wiek mam poważny, teraz będę gonił 47 lat. Z wykształcenia jestem blacharzem samochodowym, a pracuję jako przedstawiciel handlowy w branży kosmetycznej. Czyli ganiam po sklepach, staram się wszystkim w okolicy przedłużyć młodość. To są słowa mojej szefowej. Wyjeżdżam codziennie, 7:30 bywa i wcześniej. I robię od 150 do 200, nawet i do 300 km dziennie. Pudry, farby, kremy, maseczki, fluidy. No o tym wszystkim trzeba mieć pojęcie. Że jak chcesz sprzedać, to musisz wiedzieć, co sprzedajesz. A po pracy jest muzyka przez wielkie M. Gram na gitarze w zespole Wyrok. Przez 10 lat wyautowany. Małżeństwo się rozsypało. Albo gdzieś się utopię w alkoholu, albo załamie się i zgnuśnieje. Mówię, ta pustka i ta cisza mnie przerażała. Powrót do grania uratował mi życie. By było licho. To była połowa lat 80. Jak 90% wszystkich ludzi grających wtedy albo zaczynających granie, spotkaliśmy się u mnie w piwnicy. Pierwsze we mnie to były kartony, najzwyklejsze kartony. Kwadratowe, prostokątne, różne poskładałem, wypchałem je czymś i na tym się grało. Chłopaki mieli gitary akustyczne z jakimiś przystawkami tam i radia typu Klaudia. I tak to się zaczęło, tak żeśmy upali. Jeszcze wtedy Radka nie było. Do Wyroku trafiłem, oj to było strasznie dawno. Przełom 87, 88. Jarek Koźbiał pewnego dnia zadzwonił i mówi: Fred, krótka piłka, chcesz z nami grać czy nie? Jak dostałem ten telefon od Jarka, to tak jakby piorun we mnie strzelił. Oj, tu będzie jazda. No i co? Trzepaczka pod pachę i wiana próba. To był jedyny koleś, który przyniósł gitarę prawdziwą. Chyba jakiś wzmacniacz miał, nie pamiętam. No to czego więcej trzeba? No to tylko takiego gościa brać. No, teraz sprzętu jest wszelakiego wszędzie i pełno. Wystarczy mieć troszkę pieniędzy, to można sobie kupić. No w tamtych czasach niestety tego sprzętu nie było. A on taką gitarę posiadał. Nigdzie się nie śpieszymy, to nie jest koncert, spokojnie. Niech on karteczki ułoży, kurde, ty już tam, już. Dobrze, ale to wiesz, to jest stres, Uwaga! Piorunujące. Właściwie nie wiedziałem, czego się po nim spodziewać.
Taki człowiek zagadka. Bardzo szorstki. Skozaczył. Bardzo pozytywny, to bardzo fajny facet. Wesoły. Kurwa, jak to kurwa, że to się nie zjara tam, to kurwa mówię, ja pierdolę. Fred miał włosy, no takie prawie, że za tyłek, więc robiło to z całą pewnością wrażenie. Zawsze uśmiechnięty, wesoły. W ogóle się nie wyczuwało, że jest ode mnie o prawie 10 lat starszy. Freda kojarzyłem z bardzo dawnych czasów, z czasów, kiedy, nie wiem, byłem gówniarzem, w ogóle nie wiedziałem, jak się trzyma gitarę, on już grał koncerty. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nigdy niczym się właściwie nie przejmował chłopak. No. Zawsze czułem tam do niego jakiś taki szacunek, bo na tej scenie muzycznej tutaj bydgoskiej i w ogóle na scenie ogólnopolskiej on już jest ze 100 lat. Dziad z gitarą. Jak przyszedłem do tych chłopaków, to ich strasznie ta nazwa denerwowała, że to jest zbyt miękkie. Oni mieli ciśnienie, nagranie mocne, trashowe już wtedy, czy death metalowe, no nie wiem jak to tam, to wtedy wszystko się dopiero rodziło. I wyrok brzmiał no, to tak bardzo po polsku, tak bardzo komunistycznie, no, jeszcze z apostrofem wtedy, bo to się pisało WY, apostrof i Rock. Jak ja doszedłem, to w sumie zaczynaliśmy działać jako Morgot. Tutaj, wiesz, ciężar, Morgot, no to jak to brzmi już? Pod tą nazwą troszeczkę żeśmy czasu powojowali i chyba najwięcej tak daliśmy się poznać. Nie tylko w Bydgoszczy, ale i w całej Polsce. Ta muza wtedy miała duże wzięcie. Gdziekolwiek jakiś koncert był organizowany z wielkimi bólami, tam my graliśmy. Najczęściej z Wejderem, z chłopakami z Kwidzynia Armagedon i Quo Vadis. Brało się, kurczę, wiosło pod pachę, jakiś przester. Liczyłeś, kurczę, na to, co ci postawili, kurczę, w klubie, nie? Czy tam w jakimś domu kultury, do którego się udawaliśmy. Autobus, PKS albo pociąg, no tylko gitarki, no to ja jako bębniarz tylko pałeczki i to było wszystko. A w Bydgoszczy? W tramwaj, w autobus. I tak się jeździło. Dzisiaj to się wydaje nie do wiary. A jednak tak było. I jest co wspominać. Parasol mam na tym, co? Im dalej jedziesz, tym masz nadzieję, że ten cały kawał drogi, który poświęcasz, ten czas jakoś wynagrodzić ta publiczność za ten kawał drogi. No, różnie to z tym bywa. Następny numer specjalny dla Nie ukrywam, że jest większy komfort, jak grasz dla pełnej sali, wszyscy się bawią, cieszą. Ale gra się dla wszystkich. Nawet jak będzie 10 przyszło posłuchać, trzeba i tych 10 uszanować i dla tych 10 zagrać. Tak, jakby była pełna sala. W tym jesteśmy dobrzy. Pierwsze 2 kawałki, 3, potem jak już pochłonie cię muzyka, to tam nie patrzysz, czy kurczę, jest pełna sala, czy niepełna sala. Wystarczy, że się kilku zacznie bawić, już jest dobrze. Świecie, Olsztyn, Gdynia. I Grudziądz. Nie, to już by zaczęło wkurzać, jakbyśmy miesiąc jeździli. Już byliśmy zmęczeni chyba po tych 4 Ale to odnoszenia tego wszystkiego, tego badziewia po tych wszelkich schodach. Tego, że się późno chodziło spać, rano wstawało, sprzęt jeszcze targać, wytargać wtedy z powrotem na scenę, znowu zatargać do busa. W ostatni dzień byśmy już kurwa, nawet piwa nie pili, kurwa. Już tylko klać nie chciało. Mów za siebie. Nie, no ile piłeś? Byliśmy młodzi i żądni heavy metalu i piwa. W koncercie oczywiście after party w piwnicy. Jak się mieszkało u rodziców,
Tak nie zawsze było można sobie poszaleć w domu, czasami szło dosłownie do piwnicy. Nie było wtedy pubów, żeby sobie było można usiąść i pocieszyć się muzyką i towarzystwem. Dawniej był największy problem z wokalistami. Oczywiście śpiewali po indiańsku, bo nikt angielskiego nie znał. Po indiańsku wymyślanie dziwnych słów, bardzo przypominających język angielski. Tak się śpiewało w tamtych czasach. No, jejku, no stary, no kto znał język angielski wtedy? Kilka osób w Bydgoszczy. I to jeszcze prawdopodobnie to byli jacyś nauczyciele, nie mam pojęcia. Zawsze tak jest, że mają fajny skład, po czym wydają materiał, który był nagrywany przez ten poprzedni w stadium mało fajnym, czyli na przykład w stadium, gdy wokalista jest na wylocie. Z Tomka byliśmy bardzo zadowoleni. No niestety też musiał nas opuścić, ale to nie była ani jego wola, ani nasza, po prostu to była sytuacja. Musiał opuścić kraj, musiał walczyć o pieniądz, to bardzo szybko. On nie śpiewał melodyjnie, growlował. No, za naszych czasów, jakieśmy grali wcześniej, było już to, tak, tylko ja nie znałem tego terminu. Ja nie wiedziałem, że to jest growl. Po prostu darcie ryja, myśmy na to mówili, nie? Kiedyś mówiliśmy sieczka, a teraz się mówi blasty, nie? No, jak ktoś mówił blasty, to nie wiedziałem o czym, kurczę, oni mówią. Potem dopiero jak słyszę, no gra sieczkę, nie? Utwór z naszej ostatniej płyty, utwór pod tytułem Being 4. Tą płytę można kupić u nas za jedyne, w sumie nie wiem ile, ale nie dużo. Ile? 12. Za 12 zł można mieć płytę, która rozpierdoli wasze bloki. Także Nazywam się Adam Langowski. Jestem obecnym wokalistą zespołu Wyrok. Ciężko jest grać ten materiał teraz, ponieważ był nagrany z poprzednim wokalistą. Ja ten materiał promuję, a śpiewam go zupełnie inaczej, bo nie potrafię tak śpiewać jak poprzedni wokalista, który śpiewał bardzo nisko, bardzo mocno, a ja raczej staram się śpiewać tak klasycznie, powiedzmy. Jesteśmy tam trochę do przodu, bo Adi potrafi też i melodyjnie trochę zaśpiewać, także może to jeszcze bardziej wzbogaciło naszą ofertę. W tym zespole też się przewinęło trochę już tych ludzi, także to się zmieniało. Były osoby dużo młodsze niż są teraz. Ta średnia się chyba nawet troszkę wyrównała, już nie jest tak źle. To tak jak mieszkające 3 pokolenia pod jednym dachem. Jeżeli, kurczę, pokolenie liczyć, kurde, załóżmy co 10 lat, to w tym zespole są 3 pokolenia i wydaje mi się, że to nie robi. Nie jest to jakiś taki rozstrzał, że ktoś tam ma 18 lat, a ktoś tam 80, tak? No powiedzmy, w pewnym wieku te granice się zacierają. To nie jest tak, jak było w latach 70., gdzie ktoś jak już tam był starszy o 10 czy tam 20 lat, to już był kosmos. No ja tam nie mogłem słuchać, kurczę, muzyki moich rodziców, jakieś tam jarockie czy coś, no z pełnym szacunkiem dla tych wykonawców. To byli dobrzy wykonawcy, ale to kompletnie nie był mój świat. A dzisiaj w zespole gra ojciec i syn. Wielkie brawa dla Igora. Chłopaszek ma niecałe 14 lat, a ma za sobą już 2 koncerty z nami. Nasz syn postanowił być muzykiem. Dzięki temu zdjął matce problem z głowy. Nie muszę mu sprawdzać plecaka, bo tak, tam będzie muzykiem.
mocno mu kibicuję i o ile moje marzenia może mało górnolotne się spełniają, o tyle jego marzenia sięgają znacznie dalej i myślę, że jest w stanie je zrealizować. To jest jeden dzieciak na ileś tam. Mój syn mówi, że to jest wiocha. Ta muzyka właściwie nie istnieje. No, tutaj na naszym polskim rynku też coraz mniej ludzi przychodzi, coraz mniej ludzi gra. Elektronika sama, do przodu. To były takie czasy, gdzie metalowców było tylu, ilu obecnie dresiarzy. Też trudno to sobie wyobrazić, ale właściwie w każdej klatce, w każdym bloku mieszkało no powiedzmy 2-3 metalowców. Każdy miał inne kasety, wymienialiśmy się tymi kasetami, ciągle się je kopiowało, no i tym sposobem docierało się do muzyki. Jest to kaseta demo z roku 1990. Przy czym pamiętajmy, że rok 1990 w Polsce to była, można by powiedzieć, jeszcze głęboka komuna, jeśli chodzi o stronę realizatorską. No więc to demo brzmiało fatalnie. To demo było nagrywane w Bartoszu, w piwnicy. Jak zaczynaliśmy grać przed godziną 20, to napierdzielali podłogę ci z poczty, bo że tak głośno gramy, że im pieczątki same podskakują. Nagrywał nas taki koleżka, akustyk taki miejscowy. Chodziły pogłoski, że on nawet nie słyszy na jedno ucho. Ale co tam? Była to muzyka całkiem ciekawa. Dużo wpływów Wojwod, no i Metaliki. No z Metaliki wtedy wszyscy zżynali. Chodzisz do saleczki, podłączasz instrument, kolega parę mikrofonów wyrzucił do tej sali i na żywca nagrywał. Tak jak szło, nie było kombinowania, oszukiwania, tak jak dzisiaj. Może w ogóle perkusisty nie być. Byłoby fajnie, gdyby to kiedyś ukazało się na płycie CD, bądź nawet na CD-erze. W jakiejś wersji, powiedzmy, odrobinę zremasterowanej, ale z tego, co Fred mówił, to po prostu nie ma takiej możliwości, bo jakość nagrania była zbyt niska. Z tego się nie da nic wyciągnąć. Polska jeszcze była bardzo zacofana. No. Gdybyśmy mieszkali może gdzieś w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, tam troszeczkę to było bardziej do przodu i tam te zespoły z tamtych okolic, które nagrywały, to jakoś to jeszcze tam brzmiało. I jest to muzyka, która, gdyby to pociągnęli, no to miała szansę powodzenia w tamtym czasie, bo wtedy takie granie wojwodowskie było, można powiedzieć, na topie. To już wszystko, co dla was przygotowaliśmy, moi drodzy. Jeżeli się uda coś tam osiągnąć, to super, fajnie, ale nie mamy jakiegoś tam mega ciśnienia na to, żeby wbić się w jakąś tam komercyjną, maszynę, to z kapeli wtedy gówno zostaje. No zawsze gdzieś tam takie skryte marzenia są, chociaż wiadomo jakie są realia i bardzo ciężko się przebić na tym rynku muzyki metalowej. Ja szczerze powiedziawszy nie mam takiej nadziei i nie w tym celu w ogóle chwytam za gitarę. Celem nie jest jakikolwiek sukces, obojętnie jak pojmowany, tylko tyle, żeby to była dobra zabawa, przede wszystkim rock and roll. Słuchajcie, teraz zrobimy ścianę śmierci. Utwór pod tytułem Mimic of War, dlatego chcę tutaj widzieć wojnę! Jeszcze nie. Teraz! Są kapele metalowe, które z tego żyją. Przecież Vader z tego żyje. AC Drinkers żyje z tego. No. Oni się poświęcili temu bez reszty. Potrafili jeszcze przy tym utrzymać rodziny i jest okej. Kiedyś z Piotrem rozmawiałem
z Wejdera. Sam powiedział, że dużo kapel po prostu szkoda. Wiele kapel było świetnych w tamtych czasach, cośmy razem pogrywali. Ale trzeba było mieć jaja. Trzeba było postawić wszystko na jedną kartę, a tak naprawdę nie każdy się odważy. Pracuję jako przedstawiciel handlowy w branży kosmetycznej. Zajmuję się pomiarami w gazownictwie. Jestem mechanikiem do spraw pomiarów. Muszę jeździć po różnych sklepach i pewne dobra materialne sprzedawać. Zawodowo jestem nauczycielem, czyli tak zwanym belfrem. Pracuję jako programista, także generalnie głowa mi pęka cały czas w pracy. W zasadzie to każdy robi co innego, ale na tej płaszczyźnie muzycznej zawsze się potrafimy odnaleźć. Tam nam zarzucali, co niektórzy, słuchajcie, w Niemczech już jest morgot, nie może być dwóch morgotów. Mówię, kurwa, co mnie kurwa w Niemczech obchodzi? Ja jestem w Polsce, jak myśmy tu kurde ten morgot tworzyli, to ja tam nic nie słyszałem o żadnym niemieckim morgocie, no co? No ale no siłą kurczę woli, no trzeba zmienić, bo tamci zaczęli coraz większą popularność zdobywać, więc nasz menadżer były, Arkadiusz Ciesielski, dobra, to coś wymyślę, kurczę, na szybkiego, żeby tutaj, bo to on to już tak podchodził, tak starał się już tak profesjonalnie do tego podejść. No wiecie, bo ludzie na plakatach będą patrzeć, ktoś nas podpierdoli, że mamy tą całą nazwę. Ja mówię, no bez jaj, no ale on tam się tym przejął i przynosi nam, kurczę, takie, kurczę, plakietki, kurczę, na ten. Ja tak patrzę, no tak wymyśliłem, że będziemy się tak nazywać. Ja tu patrzę, tu Nergal. Tak spojrzeliśmy na siebie, a w ogóle jeszcze nie znałem Nergala. Behemoth on tam dopiero zaczął grać, on tam jeszcze był w totalnym podziemiu, tam nie wiedziałem, że tam jakiś Nergal jest. I nas to tak rozbawiło, kurczę, i powiedzieliśmy, w żadnym wypadku. Gdzieś mieliśmy grać jakiś koncert, zawsze Jaras mówił, nie wiem, czy będę mógł. Zawsze był problem, wszyscy się cieszyli, Jarek zawsze lubił, kurczę, tak ściągać na siebie uwagę, żebyśmy go tam trochę poprosili i on to się wtedy tym karmił. To może śmiesznie zabrzmi, ale miałem kilku znajomych, którzy tam z Berlina przywozili jakieś fajne buty oryginalne, czy jakieś fajne spodnie, też oryginalne. Stać mnie było na to, żeby to kupić. I zacząłem się w tym zespole jakoś inaczej ubierać. No i chyba to zaczęło im nie pasować, że jakoś tam zacząłem inaczej wyglądać i po części jakoś chyba dlatego, żeśmy skończyli współpracę. Złe jakieś fluidy nam się, kurczę, udzielały nawzajem, nie wiem. No, mnie to strasznie denerwowało, nie mogłem się skupić ani. No nie potrafiłem nic zrobić już w pewnym momencie. Powiedziałem, no sorry, ja z Jarkiem już nie mogę grać. I dlatego, no i chłopaki, róbcie co chcecie. Nie? No, ale i tak wyszło, że Jarek odszedł z zespołu. Dostałem propozycję grania u notabene obecnie już dość znanego muzyka bydgoskiego, bluesowego, Jacka Hesberga. Poszedł wtedy do Greengrassu. Zresztą on miał zawsze takie ciągoty do bluesa. On lubił grać bluesa. I jak tam, zanim zaczęliśmy próbę grać, czy coś, czy tam była jakaś chwila przerwy, on tam zawsze tak próbował coś tam zagrać w tą stronę. Razem z Morgotem równolegle działał jeszcze jeden zespół, nazywał się Scarecrow. I oni zaproponowali nam, że tak powiem, fuzję. Z tych dwóch zespołów powstał Indulgence. Grali fajne koncerty w dużych klubach z fajnymi zespołami. Pamiętam ich koncert, kiedy zmietli Wejdera. To też trudno sobie wyobrazić, że lokalna kapela Wejdera zmiata, ale tak było. Chłopaki bardzo, bardzo mocno stawiali na technikę. Ja nie jestem gitarzystą takim, który by się wyróżniał jakimiś nie wiadomo technicznymi takimi, kurczę, patentami niesamowitymi.
I mieli na moje miejsce kogoś bardziej takiego technicznego. Także podziękowali mi za współpracę. Pamiętam, tak trochę to przeżyłem wtedy. No, trochę się wkurzyłem, bo poświęciłem swój zespół dla Indulgence. Tak się troszeczkę wtedy zawiodłem na chłopakach. Dokładnie w ten sam dzień poszedłem do Piotra Langnera. Nazywał się Beerhead, ten zespół. Tak, kurczę, takim rzutem na taśmę, moje Piochu, kurczę, no wiesz co, zostałem bez zespołu. Oni byli w szoku. Tego samego dnia doszedłem do Beerheada, ale no, zaproponowałem nazwę Disorder. Umiejętności naprawdę były bardzo liche. Tam właśnie grał już Datek, z którym dzisiaj gramy. On jeszcze kompletnie nie umiał grać wtedy. On nie potrafił prostego przejścia na perkusji zrobić. To nie było miłe spotkanie. Moje umiejętności instrumentalne były odwrotnie proporcjonalne do jego wysokiego czoła, które gdzieś tam nosił w obłokach. Miałem może te 18 lat. Fred jest parę lat starszy, więc tak troszeczkę tatusiował i tam na mnie wyzywał. Niby brałem na luz, ale no, motywował mnie jednak to do jakiejś tam pracy i chciałem jednak się utrzymać tej kapeli, nie? Szkoda, że Fred jakoś tam z tym Disorderem zniknął w pewnym momencie. Szkoda, że taką długą przerwę miał w życiorysie muzycznym. Nasz frontman pewnego dnia do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj Fred, zawieszamy na jakiś czas działalność zespołu. To mnie troszeczkę tak przycięło. Miałem wtedy małe dziecko. Chciałem się oddać rodzinie całkowicie. Wtedy mówię, nie mogę się tutaj spełnić, to może spróbuję w rodzinie się spełnić. Już raz tak zrobiłem, wytrzymałem 2 lata. Stwierdziłem, że chyba jednak pora uporządkować przede wszystkim swoje prywatne sprawy, a dopiero potem pomyśleć, co będzie dalej. Nie? Powiedziałbym, iż przez moją żonę. Moja żona bardzo krytycznie zawsze się wypowiada, tak nawet skrajnie krytycznie na temat tego, co robimy. Stawiłem te bębny do komisji, one się sprzedały niestety i tak jakoś na 8 lat przestałem grać. Okazało się, że zostanę tatą. No i jakoś tak automatycznie jedna sprawa wyparła drugą. Okazało się, że to jest po prostu ważniejsze. Zostawiłem to wszystko i zająłem się wychowywaniem dziecka poniekąd. Nie można sobie od tak rzucić grania. To tak jak sportowcy, no. Jesteś w miarę gdzieś tam dobry, coś tam potrafisz i nagle masz z tego zrezygnować. Dlaczego? Bo ci się rodzą dzieci? Wszystko można pogodzić, dlatego że się żenisz. Tu z Darusiem Więcławkiem. Ja nawet jestem czasami zaskoczony, jak mi ktoś mówi, że coś takiego widział albo coś słyszał. Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem na YouTube, ktoś wrzucił nasz materiał z pierwszej płyty Disordera. Co ciekawe, to ktoś z Hiszpanii był. Przez przypadek na to wpadłem. Bardzo dużo kapel nie zrobiło właściwie nic ważnego, można by powiedzieć, ale dla tych małych swoich społeczności to było bardzo ważne. Bo ktoś, kto zaczynał swoją przygodę z metalem od wizyty na koncercie czy Morgoth, czy Disorder, zawsze będzie to wspominać z ogromnym sentymentem. Czasami się na tych Facebookach ludzie odzywają i miałem kilka takich właśnie pytań od ludzi tam zupełnie z Polski, z południa, czy nie mamy jakichś starych płyt, starych tam takich rzeczy, by chcieli sobie tego posłuchać. A to są ludzie, którzy już pobili 40. Ci tam jeszcze pamiętają. Ale to wiadomo, no dużo ludzi już ostygło. Już zapomnieli o swoich młodych latach, o tym jak biegali w t-shirtach na koncerty swoich kolegów. Dzisiaj mają rodziny, pracę i miliard kłopotów.
Po chyba około 10 latach to wszystko się rozpadło niestety. No i pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to po prostu co teraz będę robił. A że najbardziej lubiłem chyba grać na gitarze mimo wszystko, no to wróciłem do grania. Szczęśliwie wszystko udało się załatwić tak jak trzeba i po 2 latach wróciłem, ale na strasznie wielkim głodzie do grania. 10 lat wyautowany. Przez to, że nie grałem, straciłem po prostu kontakt z takim swoim, powiedzmy, naturalnym środowiskiem. Nie miałem już nikogo wokół siebie, żadnych kumpli, zero, bo wszyscy, co koło mnie zostali, byli związani albo z pracą zawodową, no, ale praca moja zawodowa niestety nie jest moją pasją i ja nie miałem z tymi ludźmi tak naprawdę o czym za wiele porozmawiać. Trochę pensji do golenia. Jak moje życie się rozpadło, prywatne, małżeństwo się rozsypało. Znaczy już wcześniej, zanim się rozsypało, to już mi zaczynało coraz bardziej brakować. Mówię, cholera, tu się poświęciłem swoją pasję i kurczę, i nie mam teraz ani pasji, ani nie mam życia, nie? I mówię, no jak tak dalej pójdzie, to kurczę, albo gdzieś się kurczę utopię w alkoholu, albo załamię się i zgnuśnieję. Mówię, trzeba się ratować, kurczę, i mówię, wracam do tego, co najbardziej lubiłem. To mnie musi uratować. Mówię, ta pustka i ta cisza mnie przerażała. Dawaj. Halo? Zagramy próbkę. To nie jest tak, jakby się mogło wydawać, rock and roll i wieczne wczasy. To jest generalnie bardzo dużo pracy. Pracy, za którą ci nikt oczywiście nie zapłaci. I jeszcze do tego się dużo pieniędzy dokłada, ale to jest chyba z każdą pasją, tak. Granie to w gruncie rzeczy to jest taka sama pasja jak wędkowanie. Jak nie wiem, moi koledzy z firmy jeżdżą na ryby, to wydają miliony złotych na jakieś wędki, wrzucają do wody jakieś robaki, żeby te ryby złowić, a ja wydaję te pieniądze na gitary po prostu. Jeśli ja się zdeklaruję, że zagram koncert, to nie mogę dzień przed koncertem powiedzieć, że sorry chłopaki, ja idę na wódkę, tak? To już są pewne zobowiązania wobec zespołu, wobec słuchaczy. No i z tym się trzeba liczyć, tak, że to nie jest tylko fajna zabawa, jednak trzeba chodzić na te próby. No czasem człowiek, wiadomo, jest zmęczony po pracy, a nie ma tutaj zlituj się. A może byśmy się umówili w ogóle już? No właśnie, tak. Czwartek jak najbardziej. Dobra. Nie, co ty? W czwartek mamy wiadówkę, a damy radę w weekend, w sobotę? Nie mam czasu ostatnio nawet być w domu i po prostu jestem zmęczony. Chciałbym odpocząć. No bo ty za dużo sobie bierzesz tego na siebie wszystkiego. Tylko nie odchodź od nas. No nie chcę. Jak trzeba będzie, to i w czwartek przybędę po tej całej wywiadówce, a jak nie trzeba będzie, to ja bym proponował sobotę. Andrzej Datkiewicz. To był pierwszy człowiek, do którego się zwróciłem, aczkolwiek nie byłem pewien, czy podejmie wyzwanie. Wiedziałem, że już ma chłopak 2 dzieci, że nie gra, nie ma perkusji, też już się oddał rodzinie. Mówię, cholera. Ja sobie normalnie żyłem, jak każdy z nas. Gdzieś tam założyłem rodzinę, pojawiły się dzieci i nagle zadzwonił Fred i zaproponował granie, tak? Wiesz, ja ogólnie byłem nieco jakby zaskoczony tą nową sytuacją. Datek wcale nie chciał wracać, więc nie wiem, jak Fred go namówił. Bo spotykałem Andrzeja wiele razy, też namawiałem go na powrót do grania. Ciężko trafić, nie? W taki mały bębenek.
Jakoś chyba trafił w tą odpowiednią chwilę, bo tydzień później u mnie w domu stał już zestaw perkusyjny. Dzwoni, żebym do niego wpadł. Chodzę do domu, już perkusja nowa stoi, podświetlona, bajer. Złożyłem telewizor, wywaliłem, komodę i na tym miejscu jakby centralnym mojego mieszkania stanęły te bębny, tak? Postawiłem tam jakieś światełka i one tam fajnie oświetlały te bębny, bo one były takie, do dzisiaj są, na czarno malowane, ale było widać jakby strukturę tych słoi, nie? Chciał mieć chyba też głód nagranie. I zastanawiam się, co wtedy sobie pomyślał, czy dobrze, że mi to zaproponował, czy to takie było z jego strony, że po kilku piwach wracają takie sentymentalne historie, nie? Po tych 10 latach chciałem wrócić do tego momentu, tego najpiękniejszego w moim życiu. Właśnie przyjście, do kapeli, z którą chciałem grać, w której czułem tą muzykę i spędziłem chyba najfajniejsze, chwile w życiu. I dlatego wyrok. Mimo to, że żeśmy od razu zmienili na Morgot, ale do mnie zadzwonił wyrok. I do tej chwili chciałem wrócić. Powrót jest strasznie ciężki. Na nowo rozruszać, tak jak gitarzyści, palce, na nowo zakupić sprzęt, na nowo układać się w domu z rodziną, że po pracy nie przychodzę do domu, jadę na próbę. Moja córka się bardzo ucieszyła, jak się dowiedziała, że z powrotem tata będzie grał. Bo ona nie pamiętała, ona była wtedy taka mała sznytka. No z tamtych czasów, oprócz mnie i tak naprawdę Radka, który wrócił, nie przypominam sobie nikogo, żeby jeszcze grał. W sumie chyba nie. Przynajmniej ja nic nie wiem o ludziach z tej epoki. Podziwiam go, że wrócił i że nadal mu się teraz chce, co zresztą widać, bo duży zapał w nim. Natomiast nie rozumiem, dlaczego przestał. Potrafił sobie odmówić to, co chyba jednak dla niego w życiu jest najważniejsze, a żeby spróbować szczęścia w innej materii. I to jest to. Także myślę, że przede wszystkim jest odważnym człowiekiem, ale cieszę się, że wrócił do grania. To był chyba dobry ruch, że wróciłem. Bo to w takim dosyć szybkim tempie zaczynałem z powrotem odnajdywać ludzi, z którymi można gadać, z którymi się można cieszyć tą muzyką. Co daje granie takiej muzy w takim wieku? Nie mam pojęcia. Jak już raz ktoś w to wejdzie, to już jest bardzo trudno z tego wyjść. To cały czas takie brzmienia będą w uszach.
No mi daje satysfakcję, no bo robię to, co lubię. To daje mi takiego, wiesz, fajnego kopa energii, a poza tym mogę z siebie wyrzucić to wszystko, co gdzieś tam mnie gryzie. To wszystko kołem się toczy. Był ten sam problem. No nie pasuje ta nazwa. No Fred, no daj sobie powiedzieć. No i wymyśliłem taki kompromis. Po prostu dobra, już nie będzie wyrock, tylko będzie po prostu wyrok, żeby całkowicie nie uciekać od mojego sentymentu, a żeby nazwa była bardziej taka pasująca do charakteru tej muzyki, którą gramy. Wymyśliłem wyrok. No wiesz co, Nico McBride ma 61 lat w tej chwili. To jest taki mój chyba ulubiony perkusista. Więc jeżeli on przestanie grać w wieku 70 lat, no to na pewno do 70 lat ja nie będę czuł wstydu, że gram. Możesz mieć 70-80 lat i możesz grać. To... Myślę, że jeżeli zdrowie mi na to pozwoli, to jak najbardziej. Jeżeli artretyzm nie załatwi mi palców, to tak. Pewnie wyglądałbym śmiesznie, jakoś koślawo, ale chciałbym, bardzo chciałbym. No jeśli dożyję, to czemu nie? Ktoś już, nie wiem, czuje się po prostu źle, no bo, no nie wiem, wydaje mi się, że to są jakieś wygłupy, no bo niektórzy tak do tego podchodzą w pewnym wieku, że to już nie wypada czy coś, no to... Ale dopóki w głowie jest tak jak u nas w świecie, czyli czujemy się jakbyśmy mieli 18 lat, chociaż mamy troszkę więcej, to chyba nikt w ogóle o tym nie myśli, żeby jakoś tam przestać i jakie są granice wiekowe. Póki ci palce jeszcze się ruszają i możesz jeszcze coś chwycić i masz jeszcze tam trochę słuchu, no to można grać do ostatniej kropli krwi. I tego się trzymajmy.